Witam wszystkich na moich uprawach. Dzisiaj będzie kolejny pomidorek z serii Przegląd pomidorów, mianowicie Atomic Sunset. Ten pomidor jest naprawdę inny od wszystkich i zaraz się o tym przekonacie. Wyróżnia go przepiękny wygląd, bardzo oryginalny, ale również bardzo duża plenność. Ja go w zeszłym sezonie uprawiałam pierwszy raz. Uprawiałam go w takiej torbie. Miałam jeden krzak, bo nie wiedziałam właśnie, czy mi się spodoba. Torba stała cały czas na zewnątrz, pod chmurką tak zwaną. Pomidor był narażony na wszelkie warunki atmosferyczne i muszę powiedzieć, że jest dosyć odporny, jak na takiego pomidora koktajlowego. Wiadomo, że nie ma zupełnie odpornych pomidorów na choroby, ale są bardziej odporne i mniej, można powiedzieć, i ten bym zaliczyła do takiego pomidora bardziej odpornego. Sam pokrój krzaka mi się bardzo podobał, ponieważ był bezobsługowy. Ja go wsadziłam, dawałam mu tylko podpory w miarę owocowania i nie usunęłam ani jednego wilka. Po prostu sobie rósł jak chciał. Utworzył piękny krzew i też bardzo obficie owocował. Atomic Sunset jest dosyć nową odmianą, stworzoną przez brata Gatesa w USA. Jest to krzyżówka Brett's Atomic Grape i Roma Orange. Owoce są takie troszkę większe niż wiśnia, ale nie za duże, takie powiem Wam w sam raz, żeby sobie do sałatki je dać albo tak na bieżąco wrzucić, jak jesteśmy w ogrodzie. W opisach wyczytałam, że krzew dorasta do 2 metrów. U mnie on był bardzo niski. Nawet bym powiedziała, że spokojnie właśnie nadaje się do donic. Nie miał tendencji do wybiegania. Był taki raczej niski, krępy. No myślę, że jakby był w jakiejś dekoracyjnej donicy, to by się prezentował jeszcze lepiej. Ale jest tak obwieszony owocami, takimi w tak przepięknych kolorach, że ja jeszcze takiego pomidora nie widziałam. No i myślę, że Wam również się spodoba. Zapraszam na dalszą część filmu, gdzie już bardziej tak szczegółowo omówię tą odmianę. Najpierw będzie taka krótka migawka właśnie z wcześniejszego etapu, jak jeszcze owoce nie były dojrzałe, a później już Wam pokażę w całej okazałości krzew i zbiór i degustację również. A tutaj mam 2 krzaki pomidorów i one przepięknie owocują, po prostu szaleństwo. Ja nie robiłam z nimi nic, w sensie nie obrywałam wilków, to jest taka odmiana, ale po prostu nie wiem jeszcze jak w smaku, bo nie próbowałam, bo jeszcze on nie dojrzał, ale po prostu on szaleje z tymi owocami. Fajne takie jakieś nakrapiane widzę, paskowane, będą ciekawe. Ciekawe, czy w smaku też będą ciekawe. Już Wam pokazywałam ten krzaczek, ale jeszcze nie pokazałam w pełni dojrzałych owoców. To jest pomidor Atomic Sunset. Bardzo wdzięczna koktajlówka. Myślę, że się super nadaje do uprawy w donicach. Zobaczcie, ja już tutaj trochę obrywałam tych owoców, więc to nie jest jego pełnia możliwości. Troszkę już mu się liście pochorowały, bo ogoliłam go i takie plamki się pojawiają na liściach, tak jak alternarioza. Trochę ostrość, złapała. No ale jest już 10 września, więc myślę, że to jest, słuchajcie, czas najwyższy na koniec sezonu. Wrzesień jest w tym roku jakiś taki w miarę ciepły, więc one jeszcze zdążają dojrzeć. No ale dzisiaj je zbiorę, już tak czekałam specjalnie, żeby filmik zrobić o nich ze zbiorem. No ale przepiękny pomidor. Taka koktajlóweczka, bardzo wdzięczna. Niektóre mają takie fioletowe przebarwienia, tak jakby ktoś półsuchy pędzel obtarł, a niektóre takie żółto-pomarańczowe. Taki ciekawy, bardzo malarski. Bardzo dekoracyjny. No zobaczcie, taki sobie stoi w tej mojej torbie.
Myślę, że super do donicy. Ta torba może nie jest ozdobna, bo to wiecie, ogród, ale jakby tak na tarasie mieć jakieś donicy ozdobne, to by się sprawdził. Można powiedzieć, że wszystkie kolory pomidorów na jednym krzaku. Prześliczny jest, naprawdę. Takie winogronka. No nic, będzie degustacja. Powiem, jak smakuje. O, już widzicie, sypie się. Już odpada, bo już jest bardzo dojrzały. No i to dzisiejsze zbiory z tych dwóch krzaczków. Tutaj jest Maglia Rosa, a tutaj Atomic Sunset. No i zobaczcie, czy nie warto uprawiać koktajlóweczek. Takie dorodne zbiory z takich dwóch krzaczków. A kolorowe, no przecież ten Atomic to jest cudo. Przeróżne kolory i fiolety, i pomarańcze. No jakby to było z kilku krzaków. Nie mogę się nadziwić, napatrzeć na tego pomidorka. Prześliczny. Jestem zachwycona tymi pomidorami. Na pewno powtórzę w przyszłym roku. A teraz zapraszam Was na degustację, bo pewnie też jesteście ciekawi, jak on smakuje. Atomic Sunset, czyli atomowy zachód słońca wychodzi na to. No i nie dziwię się, że dostał taką nazwę, bo powiem Wam, że takie kolory ma, jak naprawdę jakiś piękny zachód słońca. Tutaj jakieś przebarwienia. No każdy pomidor po prostu jest inny, mimo że z jednego krzaka. Przecudowna koktajlówka. Tutaj jakieś bordo, pomarańcz, tutaj fiolet. No przecudaczna, ale powiem Wam, że mi się bardzo podoba. Ja lubię takie cudaczki. No i niesamowicie obficie obrodziła. No i teraz może zrobimy próbę. Wezmę taką żółtą. To jest chyba mniej dojrzała. No w środku taki pomidorek tradycyjny, bym powiedziała. Przekroję go jeszcze wzdłuż. No piętki nie ma żadnej nawet zielonej. Jest bardzo soczysty i taka jest równowaga między miąższem a pestkami. Widać to? Między tą galaretką. No i spróbujemy go. Jest przepyszny. Super pomidorek. Teraz tego mniej dojrzałego. Jest bardzo smaczny. Słodki, ale też nie mdły. I ma taką skórkę, wiecie, dosyć twardą, ale może ona nie jest jakoś taka bardzo twarda, co jak się gryzie go w całości, to można skórkę wypluć, tak to określę, że właśnie tak się jakoś oddziela. No bardzo smaczny, bardzo fajny. Tutaj chyba dwa się połączyły razem. Oj, będę go już uprawiać, wiem o tym. O, tutaj się mini bewsztyk zrobił. Bardzo mi się podoba jego plenność, jego smak, jego uroda. Zobaczcie, jakie on ma w środku przebarwienia, przecudowne. Bardzo, bardzo fajna koktajlóweczka. Polecam Wam. I do sałatek, bo bardzo dekoracyjna jest. I tak, żeby sobie złapać, zjeść w locie. Na przetwory myślę też będzie fajna. Jakieś soki zrobić, przeciery. Zapiekane, na przykład takie koktajlóweczki też są fajne. Gdzieś warzywa zapiekane zrobić i takich parę pomidorków wrzucić na blachę. Super pomidorek. Polecam Wam. Tak więc bardzo Wam polecam tego pomidora. Jest to też jeden z ulubieńców i odkryć moich w zeszłym roku. Ten pomidor ma też taką zaletę, że bardzo długo się przechowywał. Dosyć długo wisiał na krzaku jako owoc już dojrzały, bo ja właśnie tak czekałam, żeby, wiecie, sfilmować już jak będzie dojrzały w pełni. Więc wisiały dosyć długo te owoce, ale też po zebraniu
w domu już dosyć długo się przechowywał jak na takiego pomidora dosyć soczystego. Także to też jest jego, myślę, zaleta. Oczywiście, jak zwykle pod filmem postaram się Wam udostępnić linki, gdzie go kupiłam, gdzie można go znaleźć, bo ja powiem Wam, że nie mam żadnej współpracy z żadną tą firmą ani sklepem z nasionami, po prostu sama kupuję te nasiona, zdobywam w różny sposób, no i też chcę się z Wami dzielić tą wiedzą, no bo wiadomo, też każdy by chciał sobie kupić czy zdobyć jakoś te nasiona i chciałby wiedzieć, gdzie to może zrobić, więc ja Wam tylko to, co znajdę, to Wam tam zalinkuję. Zalinkuję też tam link do tej playlisty, bo wiem, że dużo nowych osób przychodzi i ogląda te filmiki o pomidorach, także zachęcam do zajrzenia. Na dzisiaj już będę, słuchajcie, kończyć, bo chciałabym, żeby te filmiki były takie dosyć zwarte, krótkie, żeby nie przedłużać. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, kochani, bardzo dziękuję za przemiłe komentarze, uwielbiam je czytać, one mi też dodają dużo takiego zapału, radości, bo powiem Wam, że najważniejsza z tego wszystkiego dla mnie to jest radość i wiem sama, ile radości mi sprawia, jeżeli mam jakąś nową odmianę, sieję ją, czekam aż właśnie wykiełkuje, aż zaowocuje, no to wiecie, to jest taka radość, ja to mówię, jak dziecko czeka na Kinder niespodziankę, to ja właśnie też tak czekam na nowe odmiany, żeby je spróbować, zobaczyć, no bardzo mnie to pasjonuje i bardzo się cieszę, że mogę się z Wami tutaj dzielić tą pasją, zarażać też. Też dziękuję Wam właśnie za też polecenia, bo bardzo mi też tam pomagacie w komentarzach, polecacie też różne ciekawe odmiany. Także aby była, słuchajcie, wymiana wzajemnych zachęt, to jest najważniejsze. I tą pozytywną myślą kończę na dzisiaj. Zapraszam do następnych odcinków i żegnam się. Do zobaczenia, kochani, do usłyszenia. Pa, pa.